Dzisiaj upieczemy rurki z kremem budyniowym. Dzisiaj do rurek używać będziemy takich foremek w kształcie metalowych stożków. U nas są określone wielkości. Państwo mogą mieć większe lub mniejsze. To nie ma znaczenia, schemat będzie ten sam. Jak już zaopatrzyliśmy się w takie foremki, to teraz zajmiemy się ciastem kruchym. I są dwa sposoby. Albo do miski wrzucą Państwo wszystkie składniki, czyli tam jest 500 g mąki pszennej, 250 g margaryny lub masła, 250 g śmietany 18%, szczypta soli i szybciutko wszystko wymieszają Państwo mikserem. Albo tak jak my, wszystko wyłożą na stolnicę i użyją innego robota w formie noża i najlepiej czyjejś innej ręki, byle nasza się nie zmęczyła. I tak wszystko trzeba posiekać nożem i ze sobą wymieszać. Teraz możemy już podziękować komuś, kto nam to siekał i sami przystąpić do pracy i zacząć zagniatać nasze ciasto. To jest też ten moment, kiedy odkładamy mikser i już ręcznie zagniatamy ciasto. Pamiętajmy, że ciasto kruche nie lubi ciepła, więc starajmy się to zrobić jak najszybciej, no ale mimo wszystko dokładnie, tak? I zagniatamy, nasze ciasto zmienia konsystencję, już tak się nie klei. I taka kuleczka, którą dzielimy na dwie części. Każdą z nich osobno zawijamy w folię spożywczą i wkładamy. I teraz tak, jeżeli Państwo mają czas, to takie ciasto można sobie zrobić dzień wcześniej i wtedy włożyć do lodówki na całą noc i na drugi dzień pracować z nim, robiąc rurki. Jeżeli nie mają Państwa tyle czasu, robimy takie ciasto, wsadzamy do zamrażalnika na godzinę i po godzinie możemy z nim współpracować. A po tej naszej godzince wyjmujemy jedną połówkę ciasta, musimy ją rozwałkować, a ciasto rozwałkowujemy na około 2 mm. Następnie odkrawamy sobie boki, formując taki ładny kwadracik. W ten sposób będzie nam łatwiej zrobić równe paski. Nasz kwadracik ma akurat 32 cm. Tego ciasta, które odkroiliśmy, nie wyrzucajmy, zaraz będziemy je używać. Jak Państwo tu widzą, na dole i na górze są zaznaczone odległości, ponieważ to nasze ciasto dzielimy na paski o szerokości 1,5 cm. I taki każdy pasek będziemy sobie nawijać na naszą foremkę. Przed nawinięciem tego ciasta posmarujmy foremki olejem, żeby po prostu łatwiej później można było ściągnąć to ciasto z foremki. Ten pozostały fragment foremki to nie nasze przeoczenie, tylko później trzeba będzie je wyciągnąć z pieca, wyciągnąć z foremki to ciasto już konkretnie, więc to jest taka pomoc, którą będziemy później używać, żeby to ściągnąć. A co się stało z resztą ciasta? No w tym momencie pracujemy na jednej części tej kuleczki, którą żeśmy zostawili w zamrażalniku. No ale tą drugą też trzeba wykorzystać, czyli to samo będą Państwo musieli zrobić. Wyjąć z zamrażalnika, rozwałkować i wtedy przed rozwałkowaniem dodajmy tą resztę ciasta, zagniećmy to raz, dwa szybciutko, rozwałkujmy i kolejne paski, kolejne nawinięcia. Tutaj Państwo widzą, jest blacha do piekarnika, taka standardowa, papier do pieczenia. Układamy nasze rurki tym spojeniem do dołu. W międzyczasie rozbełtaliśmy jajko w miseczce i teraz każdą rurkę smarujemy tym jajkiem. Robimy to dosyć dokładnie, no myśmy przyspieszyli ruchy. A teraz posypujemy cukrem. Mogą również Państwo spróbować przytknąć tą rurkę do cukru i ten cukier po prostu przylgnie do naszego ciasta. To jest jedna blacha, później będzie kolejna blacha, ponieważ tych rurek będziemy mieli ileś tam, bo mamy dużo ciasta. Jak pamiętamy, tych paseczków zostało nam dużo. Z takiej porcji wychodzi około 40 rurek o tej wielkości foremki, co my mamy. Taką blachę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy przez około 15 minut. U nas to wyszło tak, że 10 minut grzaliśmy na górnej i dolnej grzałce, a po tym czasie jeszcze 5 minut tylko na górnej. Wiemy, jak pracuje każdy piekarnik, więc musimy sobie to wypośrodkować.
Rurki wyciągamy z piekarnika. O i teraz ten fragment, kiedy właśnie ta pozostała część będzie nam pomocna, takie drewniane szczypce i ściągamy te jeszcze ciepłe, gorące w sumie, nie na zimno, tylko na gorąco ściągamy te rurki z foremek. Teraz masa budyniowa, czyli zaczynamy gotować mleko z cukrem, a do miseczki dajemy mąkę, 2 łyżki mąki pszennej, 2 budynie waniliowe i mieszamy wszystko, mieszamy. Aha, dodajemy jeszcze troszeczkę mleka, które nam zostało po odlaniu i wlewamy do naszego garnka z cukrem i mlekiem. I tak, jedna ręka trzyma garnek, druga szybciutko miesza, a trzecia, no musimy sobie pożyczyć, wlewa nam ten budynie z mąką do środka, do mleka i my tak cały czas mieszamy, nie przestajemy, to budyń nam gęstnieje. Jak przestaniemy, no to nam po prostu przywrze i nie wyjdzie. Gotujemy, mieszamy i pojawią się bąbelki, to jest dopiero, jak Państwo tu widzą, budyń zagotowany. Jeżeli nie będzie bąbelków, budyń się nie ugotuje, nie wyjdzie masa. Po ugotowaniu budyniu przykrywamy go, budyń, nie garnek, przykrywamy folią aluminiową i odstawiamy do całkowitego wystygnięcia. Jak już twierdzimy, że ten budyń całkowicie nam wystygł, przygotowujemy miskę, do której wrzucamy 200 g masła lub margaryny i ten budyń, który właśnie nam wystygł, jest taki dosyć sztywny, będziemy porcjami dodawać do tego naszego puszystego masła czy tam margaryny. No i w tym momencie też przydałaby się jakaś pomocna dłoń. Jedna by trzymała miskę, która się mimo wszystko gdzieś tam rusza, druga mikser, a trzecia by dodawała. No ale jakoś poradziliśmy sobie. Ta masa zrobiła się jednolita, bez żadnych grudek. Ma taką fajną konsystencję. I teraz przerzucamy masę do rękawa cukierniczego. I będziemy nadziewać nasze rurki. Rurki, jak Państwo widzą, wyglądają bardzo ładnie. Są złociste, oprószone cukrem. Zapewniam, że smakują wyśmienicie i na pewno szybko znikną Państwu z talerza. Tak wyglądają już wykończone rurki. Ale pyszne. Ja też chcę. A mnie pozostało zaprosić Państwa na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.